Sławomir Cęckiewicz, rzymski katolik, doktor historii, autor politycznej biografii Tadeusza Kattelbacha, a także monografii Oczami bezpieki, książki będącej owocem pracy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Z powodu bezkompromisowych sądów dyżurny wróg salonów III RP. Jesienią 2006 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest Sławek Cęckiewicz. Witam. Dzień dobry, Sławku. Słuchaj, dzisiaj byłem w sklepie, no i dostrzegłem tytuł Przegląd. Jak rozumiem, jest jakaś taka prasa postkomunistyczna. No i kupiłem, wyobraź sobie, tą gazetę, ponieważ napisane było lustratorzy. I była cała lista tych najgorszych. Spodziewałem się tam Cię zastać i się nie omyliłem. Na tej liście byłeś. Z bardzo takimi złymi komentarzami. Jak to się stało? Można powiedzieć, że stało się to z przypadku. Przyszedłem do Instytutu Pamięci Narodowej 6 lat temu do pracy. Zajmowałem się, nazwijmy to, bezpiecznymi tematami. To znaczy historią emigracji polskiej po 1945 roku, Polonią amerykańską. Bezpieczny temat Polonii To są w miarę bezpieczne tematy. Aha. Przede wszystkim to nie ja otwierałem, że tak powiem, drzwi w tych badaniach nad emigracją i Polonią amerykańską. Natomiast kiedy zatrudniłem się w Instytucie Pamięci Narodowej, spadły na mnie obowiązki opisania rzeczy wrażliwych, czyli okresu lat 70. i 80. No, mam jakąś tam satysfakcję, że niewielu historyków się zajmuje tym okresem. A z drugiej strony, no to młotkowanie w Gazecie Wyborczej, w głównych mediach dotyczy również moich najbliższych. Moja mama to przeżywa, moja żona, ale już mam teraz grubą skórę. Jakoś sobie daję radę. Powiedziałeś o latach 70., 80. To właściwie jest taki początek Twojej świadomej, czy młodzieńczo świadomej drogi politycznej. Jak Ty się zacząłeś? Znaczy, skąd się wziął Sławek Cęckiewicz? Sławek Cęckiewicz wziął się z Trójmiasta. Urodził się w Gdyni, potem z mamą przeniosłem się do Gdańska w końcu lat 70. Tam się uczyłem. No a Gdańsk jest specyficznym rejonem. Tam młodzież szybciej dojrzewała w okresie lat 80. i ja tutaj nie jestem żadnym wyjątkiem. Większość z nas na ulicy, na naszym osiedlu w Gdańskiej Zaspie, gdzie zresztą wówczas mieszkał Lech Wałęsa, chodziła na mecze Lechii Gdańsk. I pod balkon Lecha Wałęsy. I pod balkon Lecha Wałęsy. Większość z nas czuła po prostu gaz w oczach, jak graliśmy na boisku, bo w nieodległym Gdańsku Wrzeszczu ZOMO ganiało manifestantów. Większość z nas była pod stocznią w różnych tam momentach, czasami przypadkiem, czasami specjalnie żeśmy się tam udawali, żeby zobaczyć, co się dzieje pod pomnikiem. Więc to po prostu tak się stało, że ja się tym wszystkim jakoś zacząłem interesować. A ta wielka polityka przyszła przez mecze piłkarskie. Po prostu cały stadion huczał, krzycząc precz z komuną. Nie zapomnę roku 83, kiedy Lechia zdobyła Puchar Polski, później słynny mecz z Juventusem Turyn, przegrany 2-3. I Lech Wałęsa na stadionie i cały tłum krzyczy Lech Wałęsa i precz z komuną. Buntuje się jak każdy młody człowiek. No, słucham muzyki rockowej po prostu. Najpierw słucham TSA, potem słucham Metaliki. Na przełomie roku 87 i 8 koledzy, którzy byli już wówczas zaangażowani w działalność Federacji Młodzieży Walczącej, mówią: Sławek, no to tak nie można stać z boku, trzeba coś zrobić. Angażując się w działalność Federacji Młodzieży Walczącej, natrafiłem już na pewien konflikt wewnętrzny w ruchu młodzieżowym Federacji Młodzieży Walczącej i mimo tego, że byłem mieszkańcem Gdańska, byłem kojarzony z tak zwaną FMW Gdynia, z Mariuszem Romanem, który był nazywany powstańcem. On nosił pseudonim Hubal, taki sobie sam nadał, wydawał pismo Antymantyka. I to jest człowiek, któremu ja bardzo dużo zawdzięczam. On mi ukształtował, to znaczy on mi pierwszy w 88 roku, po strajkach sierpniowych 88 roku powiedział, że to wszystko, co dzieje się na naszych oczach, to jest początek targowicy i zdrady. Bo byliśmy świadkami strajków sierpniowych 88 roku w Stoczni Gdańskiej i byliśmy świadkami ich pacyfikacji. Pacyfikacji nie ze strony ZOMO, które rozjeżdżało w tym czasie na przykład Nową Hutę, tylko pacyfikacji politycznej. Byliśmy świadkami wyjazdów Lecha Wałęsy na rozmowy przygotowawcze
do Czesława Kiszczaka i widzieliśmy jego powroty i mówienie, to wszystko nie ma sensu, mamy gwarancję, będą dyskusje. I to wywoływało różnego typu fermenty, zarówno wśród strajkujących w stoczni, jak i wśród tych, którzy temu strajkowi jakoś starali się pomóc. No, tacy gówniarze jak my. To jest okres również, którym się chyba fascynowałeś, jak myślę, mitycznym Kornelem. Przez Mariusza Romana, Hubala spotkałem ludzi Solidarności Walczącej i spotkałem ludzi Polskiej Partii Niepodległościowej. Miałem szczęście poznać Romualda Szeremietiewa i nieszczęście nie poznać Kornela Morawieckiego, z którym się spotkał tylko Hubal. I opowiadał mi, pamiętam, przesiadki z samochodu do samochodu i wyjazd do jakiegoś lasu, gdzie Kornel i kilka osób brało udział w tym spotkaniu. Pamiętam rok 92 i Marsz Szlakiem Kadrówki, który odbywa się w sierpniu, czyli 2 miesiące po obaleniu rządu Olszewskiego. I pamiętam to napięcie, po prostu ten moment, kiedy gdzieś pod Krakowem w Michałowicach stoi Szeremietiew i Moczulski w oddaleniu od siebie o kilka metrów, a każdy z nich ma przemawiać. No byliśmy wtedy po prostu po tej stronie, jak to się wtedy obraźliwie mówiło, olszewików. Tak się stało, że ja z kolegami zakładałem, pamiętam, to się chyba nazywało Ruch Obrony Ministra Parysa, które później się przekształciły w Ruch III Rzeczpospolitej w Gdańsku. No, żeśmy myśleli o wolnej Polsce, a nie tam jakiś Żarnowiec, nie jakieś 35% wybory. I co jest najważniejsze może w tym wszystkim, w tym kształtowaniu się dorosłego Sławka Cęckiewicza, to punkt odniesienia, który był daleko w polskim Londynie. To był rząd polski na uchodźstwie. I pamiętam grudzień 90 roku, czyli wygrane wybory prezydenckie przez Lecha Wałęsy i ten moment z końca grudnia 90 roku na Zamku Królewskim. Nie mogłem na to patrzeć. Przekazanie. Nawet teraz się wzruszam, jak o tym myślę. Zobaczyłem flagę państwową, którą nakryto stół. To był dla mnie jakiś koniec. Od października 92 roku stwierdziłem, że moim powołaniem jest nauka i ja się po prostu... Zawieszasz swoją działalność. Tak, że moim orężem będzie długopis, czy maszyna do pisania, czy komputer i ja będę po prostu opisywał prawdziwą historię. I myślałem o tym, żeby się zająć właśnie polskim uchodźstwem, bo wiedziałem, że oni wysoko przez ten okres zniewolenia po 1945 roku, a w zasadzie od 1939 roku nieśli ten sztandar niepodległej Polski. Miałem rozgrzaną głowę i pamiętam, zwłaszcza na studiach, jak byłem cieciem nocnym, to po prostu zaczytywałem się już wówczas w całej literaturze endeckiej. Wcześniej połknąłem Piłsudskiego, Piłsudczyków, nimi się fascynowałem. A później przyszedł okres na endecję. Ja się fascynowałem w jakimś sensie myślą endecką. Chciałem ją przede wszystkim poznać. Połknąłem tą całą literaturę endecką i Dmowskiego, i Jędrzeja Giertycha, i Bieleckiego, i Kozickiego. To wszystko oczywiście czytałem. No i można powiedzieć, że gdzieś w połowie lat 90. jakby mnie ktoś zapytał, kim jestem, bym powiedział, że jestem polskim konserwatystą. I uważałem, że potrzebna jest Polsce no, jakaś synteza po prostu, jakaś nowoczesna myśl konserwatywna, prawicowa, która z jednej strony połączy antykomunizm, obronę państwowości polskiej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my odzyskujemy państwo, a z drugiej strony no, wpycha się nas w jakieś takie międzynarodowe struktury, które no, zagrażają naszej nowej państwowości. Wchodzisz w dokumenty i teraz co? Jesteś tym najpierw przerażony? Czy jesteś tym zachwycony? Jaki jest efekt, jak się wchodzi w puszkę Pandory, powiedzmy? Znaczy, co robi człowiek, który wchodzi, otwiera tę puszkę? Ja byłem tym na początku bardzo zszokowany, zdziwiony, że ta historia trochę inaczej w ogóle wygląda. A tutaj taka też osobista sytuacja, której doświadczyłem. Ja napisałem pracę magisterską o środowiskach lewicowo-liberalnej opozycji w PRL-u, czy o genezie tej opozycji w okresie 56-68 i pisałem między innymi o klubie Krzywego Koła, o tych środowiskach, które tworzyły właśnie klub. I
po otwarciu materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej się poszła do kosza. okazało się, ona została wyróżniona przez rektora. Mogłem się cieszyć, że tak pięknie to zostało. Dobra praca, ale nieprawdziwa. Ale nieprawdziwa, tak. I tak myślę, że z polską historiografią w dużej mierze tak jest. Ja nie chcę powiedzieć, co mi się czasami zarzuca, że ja uważam, że tą całą historiografię należy wrzucić do kosza, przynajmniej tą z lat 89-2000 powiedzmy, do powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Tak nie mówię, natomiast bardzo łatwo się przekonać, że ludzie, którzy złotymi zgłoskami byli zapisani w różnych słownikach opozycji, historiach, monografiach o opozycji politycznej w PRL, tacy jak Lesław Maleszka, no dzisiaj po prostu zostali strąceni z tych piedestałów. Tylko co z książkami? Co ze słownikami, gdzie ich zdjęcia są opatrzone bohaterskimi biogramami? Słuchaj, dajmy głos twojemu znajomemu. Po napisaniu przecież nie historii o Kattelbachu, która zrobiła na wielu historykach, bez względu na opcje, orientację i tak dalej, wielkie wrażenie, tylko po napisaniu książki Oczami bezpieki zaczęła się ostra fala krytyki, z którą miałem okazję się zetknąć, czytając rozmaite recenzje w rozmaitych gazetach, w tym w Gazecie Wyborczej dotyczącej jego prac, no i ostre ataki części środowisk opozycyjnych, w tym, z bólem to muszę powiedzieć, mojego byłego środowiska politycznego, czyli Ruchu Młodej Polski. Tutaj większość kolegów z jednym z założycieli tego środowiska, z głównych założycieli tego środowiska bardzo ostro i krytycznie reagowała i reaguje na nazwisko doktora Cęckiewicza. Dlaczego? Dlatego, że ośmielił się, wydobywając z archiwów rozmaite fragmenty, istotne fragmenty z naszej działalności w latach 70. i 80., ujawnić prawdę, a prawdy nie trzeba się bać, trzeba się z nią zmierzyć. Walka o Polskę niepodległą to nie jest jakiś cukierek, to nie jest jakaś bombonierka, tylko to jest po prostu zwykłe, realne, trudne życie z błędami, które popełniamy, z agenturą, która wokół nas funkcjonowała, z agenturą, która często była niezwykle skuteczna, więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli Sławek wydobywał to na światło dzienne, to nie należało od tego uciekać i atakować, fałszywie się broniąc, tylko zmierzyć się z tym i powiedzieć tak, byliśmy ludźmi z krwi i kości, wszystkiego wiedzieć nie mogliśmy, przeciwnik był trudny, ale potrafimy powiedzieć tak, oczywiście byli wśród nas agenci, czasami byli to koledzy, czasami im niezwykle ufaliśmy, czasami były to koleżanki, a czasami były to potencjalne żony. Chciałam się zapytać, czy Zbigniew Bujak, kiedy w książce Oczami bezpieki Sławomir Cęckiewicz mówi tak, wiadomo, że niektóre wydarzenia uważane dotychczas za najbardziej bohaterskie karty z okresu walki z komunizmem trzeba opisać na nowo. Przykładem może być słynna ucieczka Zbigniewa Bujaka. Ja podle się oczywiście czuję, wściekły jestem. Na szczęście Cęckiewicz mi nie wchodzi w drogę i się jakoś nie pokazuje. I słusznie, bo nie wiem, jak bym zareagował. Pewnie bym zdzielił go przez głowę przy całej mojej właśnie pokojowym nadstawieniu. Natomiast staram się oczywiście to w jakiś sposób przemilczeć. Natomiast niejako w odwecie używam teraz terminu o Gdańskiej Szkole Historycznej i to naprawdę nie jest pochwała. Ja nie jestem historykiem, który stawia sobie za cel obalenie takiego czy innego pomnika III Rzeczpospolitej. Znaczy, bardzo proszę o to, żeby mnie jakby nie wtłaczać w polityczny dyskurs, którego jesteśmy wszyscy świadkami. Moim celem jest opisanie historii, powtarzam, takiej, jaka ona była. W gruncie rzeczy, jak ktoś przyjrzy się temu, co ja piszę, to większość moich artykułów dotyczy środowisk, które można nazwać za prawicowe w opozycji. Więc często można by nawet tak powiedzieć, że on jest demaskatorem jakichś środowisk prawicowych. Z których sam wynika. Tak, z których sam wynika, bo jednocześnie Bujak, Monika Olejnik, Jacek Żakowski, Tomasz Wołek twierdzą, że ja jestem jakimś prawicowym ekstremistą, który chce obalić elity trzeciej RP. No a ja za takiego się nie mam. Mam się w ogóle za człowieka bardzo umiarkowanego. Rzeczywiście jest to metoda, lustracja teczek elit trzeciej RP. Jest to metoda walki z tymi elitami. Wiesz, jest takie zagrożenie, że... Jest takie zagrożenie. Że przy całej jakby twojej postawie poszukiwania prawdy i mówienia o prawdzie,
staje się to towarem politycznym. Zgadza się, ale to mogę powiedzieć, że to jest zmorą dla historyków, z tym, że wiem, że my nie jesteśmy, czy ja nie jestem w tym akurat oryginalny. I czasy, w których żyjemy, nie są oryginalne. Mam w pamięci spory międzywojenne na temat autorstwa planu Bitwy Warszawskiej i perypetie wielkiego historyka i późniejszego generała Mariana Kukiela z Piłsudczykami, czy Jędrzeja Giertycha ze środowiskiem sanacyjnym w latach 30., które decyduje się na zmielenie jego książki, tak, którą wydał w 1936 roku w Pelplinie. Więc nigdy nie jest łatwo tym, którzy zajmują się historią najnowszą i to najnowszą z najnowszej, można powiedzieć, bo dotyczącą osób, które są nie tylko przedmiotem badań historycznych, ale są aktywne tu i teraz. Te kampanie telewizyjno-radiowo-gazetowe, z tym, że to dotyczy głównie Gazety Wyborczej, one są wymierzone w konkretne osoby. To jest Piotr Gontarczyk, Henryk Głębocki, Sławomir Cęckiewicz, czasami Antoni Dudek, ale one mają też za cel zastraszyć innych. To znaczy ma być jasny przekaz, jasny sygnał, że skończycie tak jak ci czterej, jak będziecie za bardzo skrobali w tych papierach. I do nich jest adresowane, przecież nie do nas, diktum Adama Michnika, że nie należy wykorzystywać materiałów podsłuchowych ze względu na to, że ja wytoczę wam proces. To dotyczy tych potencjalnie następnych historyków, którzy by chcieli się tym zająć. Czytając akta, historyczne źródła, za chwilę tego samego dnia możesz spotkać osobę, o której czytasz, prawda? Zgadza się. Możesz się z nim przyjaźnić, jak zakładam przyjaźnić się z Krzysztofem Weszkowskim. I jest to pewnie postać, którą tam też jakby obejrzałeś dokładnie. Tak. Może być też tak, że ulicą, będziesz miał kłopot z przejściem ulicą, bo tam będzie stał bujak z kijem czy coś. I to wymaga pewne i taktu, i kultury, i odwagi jednocześnie. No bo rzeczywiście to jest trochę, stajesz się nagle, chcesz nie chcesz, w młodym wieku, katonem, trochę kimś, kto decyduje tak manichejsko. Tak, ale urząd, w którym pracowałem, bo aktualnie nie pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej, zobowiązał mnie do tego, żebym wykonał na swój sposób, na tym odcinku, na którym zostałem zatrudniony, ustawowe zadania Instytutu Pamięci Narodowej. I skoro mi przełożony powiedział, napiszesz historię Solidarności, napiszesz historię stanu wojennego, będziesz się tym okresem zajmował, a nie latami 40. ostatnimi leśnymi, no to ja muszę to robić, tak? No mogę lakierować historię, tylko ja uważam, że nie może być tak, że się w 2002 czy 2003 roku ogląda materiały dotyczące Jacka Kuronia i zataja się przed środowiskiem historyków i opinią publiczną informacje, że w drugiej połowie lat 80. pod legendą przesłuchań trwały jakieś rozmowy w Departamencie III, które dotyczyły spraw jak najbardziej żywotnych dla interesu Rzeczpospolitej, bo przecież one nie dotyczyły tylko Jacka Kuronia. No skoro pojawia się informacja o tym, że w tej rozmowie, że Jacek Kuroń zobowiązuje się do tego, że działacze o ekstremalnym nastawieniu, tam pada nawet nazwa Solidarności Walczącej, zostaną, że tak powiem, wykolegowani z głównego nurtu po to, żeby przygotować jakąś turę rozmów. No to co to znaczy? No to znaczy, że z nie wszystkimi było po drodze, tak? Krótka twoja geneza III RP, która ci wynika z tego, co... Muszę się tutaj zastrzec. Tak. Ona wynika z dwóch doświadczeń. Z doświadczenia historyka, który zajmuje się latami 80., ale może jeszcze bardziej wynika z funkcji przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej WSI, którą miałem zaszczyt pełnić przez kilka miesięcy w zeszłym roku. I mogę powiedzieć, że te dwa doświadczenia się na siebie nakładają i składają się na moją taką, a nie inną ocenę. Ocena jest taka, że rzeczywiście w drugiej połowie lat 80. mamy do czynienia nie z odzyskaniem niepodległości, tylko z wynegocjowaną, pod pewnymi warunkami zrealizowaną operacją, której na imię pierestrojka i pokojowa likwidacja komunizmu w Polsce. Ty zrobiłeś taki
piękny film o Michale Falcmanie, który badał sprawę Fozu. I Michał Falcman nie miał tej wiedzy, którą ja mam dzisiaj po likwidacji wojskowych służb informacyjnych. A ja widziałem materiały dotyczące Fozu. I mogę powiedzieć, że ten, którego wtedy nazywano oszołomem, to znaczy świętej pamięci Michał Falcman, miał rację. Był pierwszy, który natrafił na tą tajemnicę genezy III Rzeczpospolitej. Ty jako młody człowiek, zdobywający KW w Gdańsku, na dobrą sprawę myślałeś to samo. I wiedziałeś to samo bez żadnej wiedzy. Tak, Czy można zaryzykować taką tezę, że po tej połuku wróciłeś do siebie biegającego po KW w Gdańsku? Kiedy zszedłem na dół z kolegami, między innymi właśnie z Mariuszem Romanem, powiedział: chodź, zobaczysz, pokażę ci piwnicę. W tym komitecie wojewódzkim partii. I zszedłem z nim na dół. Ja mówię: a co tu jest, jakaś kotłownia? A on mi pokazał worki ze zmielonymi dokumentami. Te zmielone dokumenty leciały przez taki komin z ostatniego piętra na samej górze i szufelką były ładowane te zmielone dokumenty do takiego kotła i tam były te dokumenty palone. To jest koniec stycznia 90 roku. Przychodzi ówczesny prezydent miasta Gdańska Aleksander Hall z Jackiem Ambroziakiem. Dzwonili do mnie i powiedzieli, że macie tyle i tyle czasu na opuszczenie, inaczej jednostki antyterrorystyczne zajmą ten budynek. No to pytam się, w obronie czego interweniowały te jednostki, które interweniowały? W obronie czego stawał wtedy tamten rząd i ci konkretni ludzie, na których powoływał się prezydent miasta, tak? W obronie tej operacji, którą żeśmy widzieli w piwnicach. I w gruncie rzeczy cały czas chodzi o to samo. I w całym naszym sporze na temat komunizmu, wychodzeniu z tego komunizmu, pisania o komunizmie i o ludziach opozycji i o tych właśnie takich kartach niejasnych również po roku 90, cały czas chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby wszyscy Polacy mieli możliwość dotknięcia prawdy. Żeby złamać ten monopol, po prostu to całe kłamstwo, które rozlało się po roku 89 i przez kilkanaście lat, bo to się na szczęście teraz kończy, no, królowało po prostu u nas i ono dotyczy również nauk humanistycznych i jak najbardziej historii najnowszej Polski. W polityce przeczytałem, że zlustrowałeś kogoś z własnej rodziny. I teraz tak, i to było chyba podane, odbierając dobrze, akt heroiczny, odbierając niedobrze, no w sumie świnia. Ten młody Cęckiewicz lustrujący kogoś z własnej rodziny. Koledzy w Instytucie Pamięci Narodowej zapytali się, czy miałem w rodzinie kogoś takiego jak Mieczysław Cęckiewicz. Powiedziałem: no owszem, wiem o kimś takim. Tą osobę spotkałem pewnie parę razy w życiu, jak byłem bardzo małym chłopczykiem, tuż po urodzeniu. I to najpewniej jest mój dziadek. Dlatego, że moja mama wychowywała mnie sama i po odejściu mojego ojca po prostu z tą rodziną nie mieliśmy żadnego kompletnie związku. Dlatego może mi jest łatwiej w ogóle o tym mówić. No, rzeczywiście mam to samo nazwisko, ale uznałem po prostu, że to jest historia interesująca i opowiedziałem ją kiedyś w tygodniku Wprost, który mnie pytał o mnie. Po prostu. Wspomniałem o tym, że rzeczywiście niejaki Mieczysław Cęckiewicz był oficerem, majorem Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku i będąc później na tak zwanym etacie N, czyli niejawnym, był dyrektorem Sopockiego Grand Hotelu. I tyle. I mogę powiedzieć, że był w tym sensie bardzo złym człowiekiem. Po prostu. Służył złej sprawie i służył w zbrodniczym aparacie represji. Nie ma powodu, żeby to ukrywać. Jest konieczne, żeby takie rzeczy stać jasno. Posłuchajmy może teraz w związku z tym w radiowym programie pana Żakowskiego. A potem recenzent twojej pracy historycznej. Chętnie go posłuchamy. Występują ci historycy, tak zwani historycy z IPN-u, opowiadający i wypisujący rzeczy jeżące włosy na głowie czasami. Co na to historycy polscy? Co na to korporacja zawodowa? Czy kolejne stopnie naukowe, doktorat, habilitację mogą dostawać historycy, którzy piszą rzeczy
tak powiem, niespełniające naukowych, metodologicznych standardów, jak pan Cęckiewicz. Sławomir Cęckiewicz pracę doktorską, biografię Tadeusza Kattelbacha przygotował pod kierunkiem profesora Romana Wapińskiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Roman Wapiński jest i był jednym z najwybitniejszych polskich historyków zajmujących się XX wiekiem. Praca Sławomira Cęckiewicza, ta biografia polityczna Tadeusza Kattelbacha, zyskała bardzo pozytywne opinie obu recenzentów, czyli moją oraz Mariana Mroczki z Uniwersytetu Gdańskiego. Obaj po kolokwium doktorskim proponowaliśmy, by pracę wyróżnić nagrodą rektorską i rzeczywiście ta praca później otrzymała nagrodę rektorską za najlepszą pracę doktorską. Po obronie pan profesor Roman Wapiński w prywatnej rozmowie ze mną stwierdził, że wśród kilkudziesięciu doktorantów, których wypromował, dr Sławomir Cęckiewicz był jego najlepszym uczniem. Biografia polityczna Tadeusza Kattelbacha ukazała się drukiem w 2005 roku. Otrzymała prestiżową nagrodę Jerzego Łojka. W momencie, kiedy wkroczył do archiwów IPN-u, pracował bardzo szybko, zbierał dokumentację i bardzo szybko pojawiły się jego publikacje na łamach Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, Pamięci i Sprawiedliwości. Ja zaszeregowałbym doktora Cęckiewicza w gronie historyków odważnych, to znaczy takich, którzy przekroczyli grubą kreskę, umowną grubą kreskę i zaczęli zajmować się tematami w pewnym sensie niewdzięcznymi. Ja z jego publikacji wyróżniłbym przede wszystkim książkę Oczami bezpieki, również nagrodzoną kilkoma nagrodami. Jest to jakby podsumowanie jego dotychczasowego dorobku naukowego. Na wagę kładziemy prawdę, nieprawdę, znaczy jest to na pewno bitwa polityczna i tak naprawdę to jest, ale ty chcesz tą prawdę odsłaniać. Żakowski jest za prawdą ambiwalentną, za prawdą, która się sama mitologizuje i grzebanie w tym jest jakby zburzeniem budynku czy jakiejś budowli, prawda? No, ale ty tą prawdę masz na jakim module rzeczywistości? Co ze zbiorem zastrzeżonym IPN? Cała idea zbioru zastrzeżonego, myślę, że pojawiła się w głowach ludzi służb specjalnych, między innymi wojska, jako pewna skrytka, do której będzie się chowało materiały świadczące o przestępczym charakterze służb PRL-owskich, a z drugiej strony pokazywały, te materiały często pokazują cały ten szwindel, któremu na imię właśnie transformacja ustrojowa końca lat 80. I z tego, co wiem, dzisiaj jest wola polityczna, a zwłaszcza jest ta wola ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, który też, o czym nie można zapominać, jest, mogę powiedzieć, nową instytucją od roku, ze względu na nowego prezesa, żeby te materiały po prostu ujrzały światło dzienne. Jest możliwość, że ten zbiór zastrzeżony wykona odwrotną pracę do tego, co Teczki wobec swojej pracy magisterskiej, prawda? Po raz pierwszy pokażą, jak to było. Jak to naprawdę było. Ciągle mam jakiś cień, tak? Tak, masz takie poczucie? Oczywiście. Po pracy w IPN-ie, po pracy w komisji. Tak. Jakby ścigasz cień, tak? To jest jakby to, czym się zajmujesz, tak? Tak. Cień się trochę już niepokoi, rozumiem? Ale bardzo się niepokoi, tak. Bo masz takie... Nie, to wiem. To wiem. I Co się stało z oficerami, którzy odeszli z WSI? Oni są w rezerwie kadrowej Ministerstwa Obrony Narodowej i liczą cały czas na to, że wrócą. Że się coś stanie, że ten rząd padnie i że się da odwrócić sytuację. Co to znaczy w rezerwie kadrowej? Znaczy oni są na etatach dalej? Oni są dalej na etatach. Mają jakieś pewnie 3000 złotych i siedzą w domu i mają odbierać czasami telefon, jeśli by byli do czegoś potrzebni. Ale ten proces trwa, weryfikacji i w zasadzie likwidacji WSI, czy pozostałości WSI w dalszym ciągu. Ja w nim już nie uczestniczę siłą rzeczy, ale on trwa i myślę, że rząd Rzeczpospolitej ten proces dokończy. Twoim zdaniem WSI było dla transformacji właśnie czymś istotniejszym niż SB czy UOP późniejsze? Nie, można powiedzieć tak.
Dzisiaj wiem sporo o udziale ludzi służb wojskowych w tej operacji transformacji. Ale myślę, że przez przykład udziału ludzi wojskowych służb w tym procesie można postawić tezę, że to dotyczy w ogóle służb jako takich i w tym sensie przecież ludzie z służb specjalnych cywilnych robili podobne rzeczy. Wydaje mi się, że takich dużych operacji z udziałem takich ludzi jak Grzegorz Rzemek cywilne służby chyba nie robiły, może nie były w stanie. Musimy tutaj widzieć to w całym kontekście lat 80., kiedy dzięki wielkiej władzy generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka nastąpił jakby proces uwojskowienia całych struktur państwa, również służb cywilnych i ludzie wojska poczuli się po prostu bardzo silni. Jak to się mówi, zieloni po prostu górą nad niebieskimi w latach 80. I może oni najbardziej z tego procesu czerpali. Jak oceniasz skuteczność działania WSI przez te lata? Znaczy, na ile oni doprowadzili cele, które sobie wyznaczyli, na ile zrealizowali? Chyba te służby nie stawiały sobie za cel kontroli całkowitej, totalnej wszystkiego. Stawiały sobie za cel kontrolę odcinkową, czyli to, co ich interesowało konkretnie, a co można by podciągnąć niejako legendę do tego, żeby na przykład ochraniać pewne segmenty życia publicznego czy gospodarczego ze względu na bezpieczeństwo, ważne bezpieczeństwo państwa. A z drugiej strony interesowała ich wielka polityka. Chcieli uzyskać wyprzedzające informacje i kontrolować na tyle życie polityczne, żeby stosunkowo wcześniej dowiedzieć się o zagrożeniach, które mogą płynąć dla tych służb. Stąd zainteresowanie lustracją, stąd zainteresowanie mediami. Bo przecież te odcinki właśnie. Tak, bo przecież media konstruowały opinię publiczną, czyli mogły w pewnym momencie, nie będąc w jakimś sensie kontrolowane, przeciwstawić się wojskowym służbom informacyjnym. Dzisiaj wiemy, że też w sposób odcinkowy, ale te służby kontrolowały media. W jakim procencie służby kontrolują polski przemysł, polską gospodarkę? Odpowiedziałbym tak samo jak wcześniej. Jest to kontrola odcinkowa. Nie wszystko znalazło się w zainteresowaniu i w rękach ludzi WSI. Czasami sami żołnierze WSI, to nawet w dokumentach się pojawiały takie informacje, że pewne segmenty, pewne obszary są zajęte przez sąsiadów. Sąsiedzi to w takim grypsie właśnie ludzi WSI cywilne służby. No są jeszcze inne służby i czy wynika z raportu, czy z twojej pracy nad WSI zależność, podległość naszych służb i infiltracja naszego państwa przez służby zagraniczne? Była już publicznie mowa o tym, że te służby były przynajmniej zagrożone taką przejrzystością ze strony służb rosyjskich ze względu na to, że około 3000 polskich oficerów miało za sobą kursy KGB i GRU, podczas których albo ich werbowano do współpracy, nawet w tym obozie sowieckim po prostu stosowano takie metody, że sojuszników, ludzi czy oficerów państw sojuszniczych werbowano do współpracy, a na przykład po roku 90 w momentach kryzysowych, takich jak negocjacje polsko-rosyjskie na temat wyprowadzenia wojsk rosyjskich już wtedy z Polski, tego typu historie z lat 80. mogły być czy były wykorzystywane przez rosyjskie służby. A wiemy, że nawet z różnych artykułów prasowych, że ten problem w jakimś sensie w dalszym ciągu istnieje w Polsce. To znaczy jest w dalszym ciągu grupa oficerów, nie tylko w służbach specjalnych wojskowych, ale w regularnej armii. Jeden z szefów zmiany polskiej w Iraku miał za sobą kurs GRU czy KGB, już teraz nie pamiętam. Zabrałem głos twoi znajomi. Jego niezłomność polega na tym, że pewnych granic kompromisu on jako historyk, badacz oraz kiedyś jako zaangażowany politycznie młody człowiek nie przekraczał i nie przekroczy. Jestem tego niemal pewien, bo jego konstrukcja psychiczna jest, jak mniemam, niezwykle dobrze ugruntowana. Sławka Cęckiewicza poznałem podczas operacji likwidacji wojskowych służb informacyjnych.
w Lipsku ubiegłego roku. Ważne jest o tyle to przedsięwzięcie, że było ono po likwidacji Służby Bezpieczeństwa najważniejszym wydarzeniem w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w ostatnich 17 latach. Przy okazji takich przedsięwzięć ujawniają się charaktery i osobowości ludzi, którzy biorą w nich udział. Przede wszystkim Sławka cechowała odwaga, że podjął się tego zadania i dokończył te zadanie. Ponadto okazał się osobą bardzo błyskotliwą i pracowitą, o rzadko spotykanej pamięci. Ale co najważniejsze, co konstytuuje Sławka, to jego głęboka wiara. To jest człowiek rzeczywiście bojący się Boga i człowiek, który myśli kategoriami zbawienia i sądu ostatecznego. I tak planuje, czy też żyje. Nie przez przypadek, co można teraz o tym powiedzieć, sprawozdanie Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych zaczyna się od motta zaczerpnięta z Ewangelii Świętego Mateusza. Zatem nie bójcie się ich, bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw i nic tajnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. To też mówi dużo o jego osobowości i jego spojrzeniu na świat i własne życie. To, co robisz, jest pracą naukową, a ta praca naukowa w twoim wypadku polega akurat na tym, że fakty ustalasz, jakie były, prawda? Ustalasz zasadność faktu. Z drugiej strony to, co robisz, no siłą rzeczy jest polityczne, w sensie takim, że tu się bijemy o Polskę jakoś, prawda? Ale jeszcze z trzeciej strony, to jakby to jest taka, tak to rozumiem, taka jakby bitwa dobra ze złem. Czy w kategoriach metafizycznych. I o prawda? tym powinniśmy zawsze pamiętać. Tak. To nie jest walka nawet ludzi z ludźmi. Bo jak mówi święty Augustyn, kochaj bliźniego i walcz z jego grzechami. Musimy modlić się i kochać również naszych nieprzyjaciół. I pamiętać o tym, że kiedyś dosięgnie nas wszystkich sprawiedliwość Pana Boga i wtedy się wszystko, że tak powiem, okaże. Po czyjej stronie była racja. Jak ktoś tu na ziemi, na tym łez Padole nie wiedział, że komunizm był strasznym złem, którego błędy rozlały się na cały świat. Wielki Alain Besançon, którego od lat bardzo, bardzo lubię i fascynuję się jego pisarstwem, jego myślą. Pamiętam, jak w 1989 roku poszedłem na spotkanie z nim, Andrzej Gwiazda mnie zaprosił. On, wielki profesor, w sali, na której jest 10 osób, na Uniwersytecie Gdańskim. Mówił, że komunizm się dostosowuje do aktualnych potrzeb, do aktualnej sytuacji. Już nie będą czołgi, już nie będzie twarda ideologia komunistyczna z Leninem, Marksem, tylko on się będzie po prostu przepoczwarzał. I zostanie na przykład kłamstwo, zostaną te elementy, że tak powiem, rozsiania, które komunizm od początku swojego istnienia po prostu zatruwał tym całą ludzkość. Dzisiaj ten problem to nie jest nawet Kuba czy Korea Północna, tylko to są te sieroty po komunizmie, które dzisiaj dostosowują tamtą ideologię, w którą wierzyli, do tak zwanego postępu. I znów relatywizują prawdę, tak? I to widzimy pięknie po prostu w III Rzeczpospolitej. Sławku, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo.